Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Opla Astry. I to Opla Astry nowej, 6. już generacji, która to swoją premierę miała w zeszłym roku. I podobno jest wciąż niemiecka, mimo iż Opel najpierw został wykupiony przez francuską grupę PSA, w skład której wchodzi m.in. Peugeot czy Citroën, po czym cała grupa PSA została połączona z grupą FCA, czyli Fiatem, Chryslerem czy Jeepem. Czyli obecnie Opel jest francusko-włosko-amerykański. Brzmi to nieco jak status związku. To skomplikowane. Ale odłóżmy na bok miłosne rozterki, bo Opel twierdzi, że Astra jest nadal niemiecka i pora to sprawdzić. No cóż, kluczyk jest francuski, bo taki sam znamy m.in. z Peugeotów. Ale już stylistyka nadwozia jest chyba faktycznie niemiecka. Proste i ostre kształty, które znamy już z Mokki, mogą się podobać. Tylna część ewidentnie nawiązuje do poprzedniej generacji Astry, tylko jest właśnie ostrzej narysowana. A przód niektórym przypomina Chevroleta Camaro. No sam nie wiem, może jak mocno przymrużymy, czy nawet zamkniemy oczy. Moim zdaniem udało się wizualnie to auto. Nie jest oczywiście jakieś super piękne, czy tam nie jest dziełem sztuki, ale wygląda właśnie na takiego solidnego, niemieckiego, ładnego kompakta. Ma też kilka fajnych akcentów, gdzie oczywiście najważniejsze i najładniejsze to lampy z bardzo fajnym wzorem. Fajnie też wygląda trzecie światło stopu, które jest malutkie i schowane na środku spoilera. Ale spokojnie, może i jest małe, ale jest w pełni LEDowe i naprawdę mocno świeci. Kolejny ciekawy akcent to maska, która ma na środku przetłoczenie, które nadaje charakteru, a także z tyłu, za tylnymi drzwiami jest element, który nawiązuje do Kadeta D. Miło. Miło też, że nie ma atrap wydechów i to nawet w pakiecie sportowym GS Line. Jedynie nie podobają mi się te czerwone wstawki na felgach. Same alufelgi są świetne, ale widziałem egzemplarz bez tego czerwonego elementu i były dużo ładniejsze. Pamiętajcie też proszę, że testowana przeze mnie sztuka posiada wyposażenie wraz z pakietem stylistycznym GS Line, który daje nam nieco inne zderzaki, większe felgi czy od razu dwukolorowe nadwozie. W podstawowej wersji Astra nie wygląda już aż tak dobrze, ale wciąż nie wygląda biednie. Nowa Astra też delikatnie urosła w porównaniu do poprzednika i jest teraz o 4 mm dłuższa, 51 mm szersza oraz o 44 mm niższa. Rozstaw osi wzrósł o 13 mm. A skoro auto nieco urosło, to urósł też bagażnik. Poprzednia generacja miała kufer o pojemności 370 litrów, a teraz mamy 422 litry. Fajnie też, że producent podaje, że jeśli weźmiemy opcjonalne audio z subwooferem w bagażniku, to ten zmniejszy nam się o 15 litrów. I tak też jest w moim egzemplarzu, gdzie pod drugą podłogą, czy tam pod tą wykładziną, jest właśnie na środku subwoofer, a po bokach są przegródki. Aha, i w dwóch podstawowych wyposażeniach w Astrze nie dostaniemy tej drugiej połowy, w sensie nie będziemy mogli sobie zmienić wysokości bagażnika, będzie tylko niższy. I wtedy jak położymy kanapę, to nie będziemy mieć płaskiej powierzchni. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy. Pora usiąść z tyłu, gdzie mieszczę się, ale niestety kanapa ma dość krótkie siedziska, a my siedzimy nisko, więc w dłuższej podróży osobom wyższym może to nieco przeszkadzać. Ale mówię, ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam wolną przestrzeń. Z tyłu mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, złącza USB, mały schowek, a także 2 gazetowniki. Plastiki z tyłu są twarde, ale przynajmniej nie ma piano black. Z przodu nowa Astra oferuje 2 rodzaje foteli, jedne zwykłe, a drugie opcjonalne z atestem AGR, czyli atestem od niemieckiej kampanii na rzecz zdrowych pleców. I ja właśnie miałem te opcjonalne fotele AGR, które występują od 3. wyposażenia Elegance i muszę przyznać, że to najlepsze fotele w klasie. Poważnie, są super wygodne. W opcji fotel może być regulowany elektrycznie. Pora na deskę rozdzielczą, która niestety jest już mocno cyfrowa. Mówię niestety, bo wiem, że dużo osób, w tym ja, nie lubi takiej tabletozy, ale i do Astry niestety dotarła ta moda. Teraz więc centrum dowodzenia to 2 10-calowe ekrany połączone w jedną całość. I co ważne, z tego co widzę w cenniku, to każda wersja wyposażenia ma takie same ekrany, czyli nie będzie sytuacji, że w najtańszym wyposażeniu będą mniejsze ekrany albo w ogóle nie będzie jednego z nich. Niestety, ale ekrany nie są idealnie połączone i mają sporą ramkę widoczną pomiędzy nimi, co wygląda dość przeciętnie. Podobno istnieje jeszcze opcja z jedną wielką taflą plastiku i wtedy nie widać tych ramek, ale ja w polskim cenniku tego nie znalazłem. Wnętrze więc przez te 2 wielkie ekrany przypomina nieco wnętrze największego wroga Astry, czyli Golfa,
Jednak z jedną bardzo, ale to bardzo ważną różnicą. W Astrze mamy fizyczne przyciski niemal do każdej funkcji. I to jest właśnie świetne, bo do obsługi audio, klimatyzacji czy podgrzewanych foteli i kierownicy mamy oddzielne fizyczne przyciski. To mi się podoba i to jest bardzo wygodne. Astra ma też nowy system multimedialny, który działa w miarę sprawnie. Miło, że jest ten fizyczny przycisk z domkiem, czy tam z home'em i teraz zawsze jak chcemy wrócić do głównego menu, to po prostu go wciskamy, a nie klikamy po ekranie. System działa w miarę sprawnie, chociaż czasami ma lekkie opóźnienia. Cieszę się też, że kamera cofania ma bardzo dobrą jakość i to zarówno w dzień, jak i w nocy. Aha, i Android Auto czy Apple CarPlay działają bezprzewodowo. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które, tak jak mówiłem, zawsze już są cyfrowe. Analogowych Opel Astra już nie oferuje. I w nowej Astrze mamy motywy, które sami możemy tworzyć, a raczej tworzymy widoki z 3 różnymi danymi, które chcemy naraz widzieć. W sumie jest to wygodne i ma to sens. Dodatkowo możemy oczywiście zmieniać kolorki w zależności od naszych upodobań. Swoją niemiecką przynależność czuć w materiałach Opla, które są poprawne i takie naprawdę niemieckie w dotyku. Nawet dźwięk zamykanych drzwi jest taki pewny i solidny. Jakość plastików jest dobra, spasowanie bardzo dobre, ale niestety pojawiło się piano black i to na tunelu środkowym, w koło zegarów oraz niestety też na kierownicy. To mi się oczywiście nie podoba i zresztą już teraz, podczas testu, jak pokazywałem ekrany, widać, jak mocno wszystko się odbija w tym materiale. To jest słabe. Astra ma też kilka schowków, w tym ten otwierany na środku jest tak schowany, że znalazłem go dopiero po kilku dniach testów. Poza tym mamy taki standard, czyli w tunelu środkowym, w drzwiach czy przed pasażerem. Pora więc na silniki. Tutaj niestety brakuje silników, ale zaraz powiem, o co mi dokładnie chodzi. Najpierw pokażę, co teraz możemy wybrać. Tak więc, do wyboru mamy albo 3-cylindrowe benzynowe 1.2 turbo o mocy 110 lub 130 koni, albo turbo diesel 1.5 o mocy 130 koni, albo hybrydę plug-in opartą na silnik 1.6 turbo, która ma łącznie 180 koni. W przyszłym roku do palety dojdzie też Astra w pełni elektryczna. Paleta silników jest więc większa niż w 5. generacji Astry pod koniec swojej produkcji, bo tam było tylko 1.2 oraz 1.5, ale jednak brakuje czegoś pośrodku. Brakuje mi jakiegoś silnika 1.5 czy tam 1.6 turbo o mocy 150-160 koni, który nie będzie miał hybrydy, ewentualnie jakąś miękką. To by było idealne dla Astry. Zresztą w poprzedniej generacji było nawet 1.6 turbo 200 koni, a potem jednostka 1.2 turbo występująca z mocą 145 koni. Dodatkowo silnik 1.6 turbo, który występuje w hybrydzie PHEV, ma właśnie 150 koni. To by było idealne. No nic, ale pora sprawdzić, co ja mam pod maską. Tutaj mamy 1.2 turbo, 130 koni, które tak brzmi. Jak słyszeliście, silnik brzmi charakterystycznie dla rzędowej trójki, tak jakby warkocze, ale jest naprawdę nieźle wyciszony w kabinie oraz wyważony. Nie czuć nierównej pracy, ale też auto testowałem przy dodatnich temperaturach i do takich powyżej 10 stopni. Być może jak jest zimno i zanim silnik się rozgrzeje, to nie to czuć nierówną pracę na postoju. 130 koni pozwala rozpędzić się Astrze do pierwszej setki w czasie 9,7 sekundy. I ten czas jest dokładnie taki sam na wersji z manualem, jak i z automatem. Niestety ja auta nie zmierzyłem, więc musimy uwierzyć na słowo, że faktycznie auto łamie 10 sekund. Elastyczność tego silnika też jest niezła, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, żeby czasami zredukować bieg.
Ja do testów, jak słyszeliście, wziąłem odmianę z manualem i muszę powiedzieć, że jest on naprawdę poprawny. Mówię to dlatego, że w Oplach bardzo często skrzynie manualne były bardzo mało precyzyjne, a tutaj jest naprawdę dobrze. Nie rewelacyjnie, ale jest dobrze. W sumie ciekawe, czy jest to skrzynia od PSA, tylko poprawiona, czy od Opla i poprawiona, bo i w jednym, i w drugim koncernie skrzynie manualne były dość przeciętne, żeby nie powiedzieć kiepskie. Astra miło mnie też zaskoczyła spalaniem, gdzie kręcąc się po Lizbonie zrobiłem spalanie poniżej 8 litrów, a na trasie, jadąc do 120 km na godzinę, zmieściłem się w 6,5 litra. Bak paliwa ma 52 litry. To skoro mam taką serię, że wymieniam same zalety, to dodam jeszcze jedną. Zawieszenie. Auto sprawdziłem w przeróżnych warunkach, i na autostradach, i na szybkich górskich zakrętach, a także na szutrowych, nierównych drogach i zawsze komfort i resorowanie było świetne. Auto jest sztywne, ale nie twarde, a to oznacza komfort, ale i pewność podczas prowadzenia. Niestety, ale układ kierowniczy już taki świetny nie jest i moim zdaniem ma zbyt mocne wspomaganie i jest minimalnie za długi. Na takich szybkich i ostrych łukach aż trzeba było dokręcać tą kierownicę, gdyby był nieco krótszy, to byłoby idealnie. Kolejna kwestia do poprawy to wyciszenie nadkoli. Podczas całego testu do moich uszu ciągle dochodził szum od kół. Nie wiem, czy to wina portugalskiego asfaltu, ale jak dla mnie, to ten szum był nieco zbyt głośny. Ale ogólnie jazda jest bardzo przyjemna, mamy świetne zawieszenie, świetne wygodne fotele, w miarę elastyczny silnik i dobrze działające światła. Ja miałem opcjonalne, adaptacyjne światła pikselowe IntelliLux LED, które działają faktycznie świetnie. Świetnie wycinają inne pojazdy z pola świecenia oraz mają bardzo daleki zasięg. Bardzo ładnie. Niestety już tak ładnie nie jest w cenniku. Astra jest droga, ale i wszystko niestety jest już dziś drogie. Podstawowa Astra 1.2 Turbo o mocy 110 koni i z manualną przekładnią startuje od 83 tysięcy złotych. Wersja 130 koni to już wydatek minimum 96 tysięcy złotych, ale jest od razu w wyższym wyposażeniu Edition. Diesel z tym samym wyposażeniem, czyli też Edition, to wydatek 104 tysięcy złotych, a hybryda PHEV kosztuje aż minimum 153 tysiące złotych. Tak, 153 tysiące złotych w podstawie za wersję 180-konną z hybrydą. Fakt, że jest to auto od razu w bogatym wyposażeniu Elegance, ale nie w najbogatszym, bo jeszcze mamy dwa droższe, ale mimo wszystko 153 tysiące złotych za 180 koni, to już jest gruba przesada. Zwłaszcza, że w tej cenie możemy już kupić 245-konną Octavię RS, czy niewiele dokładając mamy Hyundai i30N o mocy 280 koni. Ja wiem, że z roku na rok wszystko kosmicznie podrożało, ale jakbyście chcieli zerknąć na zeszłoroczny cennik Astry 5, to kosztowała ona od 8 do 15 tysięcy złotych mniej, w zależności od wersji silnikowej. W tytule nawiązałem też do Golfa, więc odpowiem na to pytanie. Tak, moim zdaniem Astra jest już obecnie lepsza niż Golf, chociaż to też nie jest zasługa tego, że Astra jest aż tak dobra, tylko po prostu 8. generacja Golfa jest po prostu dużo słabsza niż 7. generacja. Miło, że mimo iż Astra ma zbliżone wnętrze z 2 tabletami tak jak Golf, to w przeciwieństwie do swojego największego konkurenta ma na przykład fizyczne przyciski do obsługi większości funkcji, czego niestety w Golfie mocno brakuje. Golf ma przewagę nad Oplem na pewno jeśli chodzi o gamę silnikową, bo tam są warianty 150, 190, 245, a nawet i 310 koni oraz ma nieco więcej miejsca na tylnej kanapie. Teraz największym konkurentem dla Astry jest moim zdaniem Focus, który niedawno przeszedł facelifting, ale jeszcze nie miałem okazji nim pojeździć. Ford jednak zawsze znacznie lepiej się prowadził i coś czuję, że to się nie zmieniło. Chociaż też słyszałem, że w Focusie zniknęły fizyczne przyciski, więc może być ciekawie. Ale tak jak mówię, jeszcze nim nie jeździłem, więc jego nie oceniam. No dobra, ale pora podsumować Opla Astrę 6. już generacji. Nowy Opel Astra to bardzo miłe, pozytywne zaskoczenie. Astra nie zatraciła swojego pochodzenia i jest nad wyraz niemiecka, co zresztą widać po zmianie lokalizacji produkcji. Niestety, Astra nie jest już składana i produkowana w Gliwicach, a w niemieckim Rüsselsheim. Największą wadą 6. generacji Astry jest moim zdaniem mała gama silnikowa, bo poza tym ciężko się przyczepić. No dobra, mamy w kabinie piano black i mamy tabletozę, ale Opel stanął na wysokości zadania i obsługa niemal wszystkich funkcji za pomocą fizycznych przycisków, co jest bardzo wygodne. Do tego jakość plastików, materiałów jest naprawdę dobra, auto wygląda ciekawie, ale przy tym nie jest przesadzone stylistycznie, ma niezłe zawieszenie i bardzo wygodne fotele. Nowy Opel Astra to bardzo solidny kompakt i bardzo mocny gracz w swojej klasie. Cześć! Ulala, ulala, jest.
Jest i nowa.